To miał być kolejny transport żywności dla potrzebujących, ale wydarzenia z poranka 2 kwietnia sprawiły, że świat przypomniał sobie, co Izrael od pół roku robi w Gazie. Choć od początku wojny zginęły już 33 000 osób, to właśnie zabicie 7 wolontariuszy spowodowało, że powróciły pytania, kiedy Izrael skończy wreszcie robić krwawą jatkę w Gazie. W tym odcinku dowiesz się, co stało się w centralnej Gazie we wtorkowy poranek i czy Izrael przestanie zabijać tam cywilów. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Izrael dawno już nie był tak bardzo nacenzurowanym. W nocy z 1 na 2 kwietnia izraelska armia zbombardowała konwój humanitarny World Central Kitchen, jedynej organizacji dostarczającej jedzenie głodującym Palestyńczykom. Zginęło 7 wolontariuszy, w tym obywatele Wielkiej Brytanii, Australii i Polski. Izrael mówi, że doszło do fatalnej pomyłki, ale eksperci nie wykluczają, że żołnierze celowo zabili pracowników humanitarnych. Konsekwencją jest najpoważniejszy od lat kryzys wizerunkowy Izraela na świecie. W tym odcinku opowiadam Ci, co dokładnie stało się 2 kwietnia w centralnej Gazie. Posłuchaj do końca, a dowiesz się także, dlaczego Izrael zabił wolontariuszy i czy to początek politycznego trzęsienia ziemi na świecie. Jest niedziela, 7 kwietnia 2024 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. W izraelskim ostrzale zginęło 7 pracowników organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Była ciepła noc z 1 na 2 kwietnia. Właśnie dochodziła północ, gdy składający się z 3 aut konwój przywiózł żywność do magazynów w Deir al-Balah w centralnej Gazie. Wolontariusze z organizacji World Central Kitchen rozładowali transport i wsiadali do aut, by wyjechać po skończonym zadaniu. Właśnie wtedy na jedno z aut spadła spuszczona z drona bomba. Gdy pasażerowie z auta, którzy przeżyli atak, biegli do drugiego samochodu, na ten drugi również spadła rakieta. Gdy rozbitkowie z drugiego auta ratowali się ucieczką do ostatniego samochodu, spadła 3. bomba. Zginęło 7 osób, pracowników World Central Kitchen, obywatele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Polski oraz Palestyńczyk. Gdy informacja o zdarzeniu obiegła świat, na Izrael posypały się gromy, także od zachodnich sojuszników. Po raz pierwszy od początku wojny w ostrzale zginęli bowiem już nie tylko Palestyńczycy, ale także obcokrajowcy, którzy nieśli pomoc głodującym mieszkańcom Gazy. Izraelskie władze od początku mówiły, że przeprowadzą śledztwo i że nigdy w życiu nie zaatakowano by umyślnie konwoju z pomocą humanitarną. Izrael jest bardzo zaangażowany w pełne i przejrzyste sprawdzenie, co się stało i dlaczego tak się stało. Muszę powiedzieć, że pracownicy World Central Kitchen wykonują bardzo ważną pracę. Tak mówił ambasador Izraela w Warszawie Jakow Livne. Ale mało kto uwierzył w takie zapewnienia. Także wtedy, gdy izraelskie media informowały o kolejnych szczegółach zdarzenia. Izraelskie wojsko podejrzewało, że w składzie konwoju znajduje się, na pokładzie jednego z samochodów jadących w konwoju, znajduje się terrorysta. Postanowiono go zlikwidować, pomimo braku potwierdzenia tego faktu, i w wyniku tej decyzji zniszczono cały konwój. To Marcin Krzyżanowski, orientalista, wykładowca akademicki i były dyplomata. Z każdą godziną, gdy w mediach pojawiały się nowe informacje, na Zachodzie, także i w Polsce, rosła wściekłość na Izrael. Nie chodziło bowiem tylko o pomyłkę żołnierzy, ale i o sposób działania. Jeśli potwierdzi się to, o czym donosi prasa izraelska, że to był atak rozmyślny, bo sądzono, że tam jest terrorysta, no to moja wrażliwość etyczna nie pozwala mi na poświęcenie życia 7 cywilów, żeby zabić terrorystę, który nie stanowił bezpośredniego zagrożenia. Coś jest bardzo nie tak z izraelskimi zasadami użycia broni, a przypomnę, że zabili już też swoich własnych zakładników. To polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Co więcej, według większości wypowiadających się w mediach ekspertów, uzbrojony Palestyńczyk, który znalazł się w jednym z aut, wcale nie musiał być terrorystą.
mógł po prostu chronić konwój z jedzeniem przed rabusiami i zdesperowanymi, głodującymi Palestyńczykami. Bo w Gazie od wielu miesięcy Hamas nie kontroluje już sytuacji, a rządzą bezprawie i chaos. W kolejnych godzinach Izrael jeszcze bardziej dolał oliwy do ognia. Zaczęło się od dość beztroskiej wypowiedzi izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu. Takie rzeczy zdarzają się na wojnie. Sprawdzamy to, co się stało, kontaktujemy się z rządami innych krajów i zrobimy wszystko, by to się nie powtórzyło. Co więcej, izraelscy dyplomaci, w tym ambasador w Warszawie Jakow Livne, odpowiadali atakiem na atak i zaczęli oskarżać świat o antysemityzm i relatywizować całą sprawę, na przykład krytykując skrajną prawicę i skrajną lewicę w Polsce. To wywołało wściekłość zarówno wśród polityków, jak i wśród ludzi w internecie. Dopiero po kilku dniach mocnych nacisków z ust izraelskiego ambasadora miało paść słowo „przepraszam”, tyle, że na zamkniętym spotkaniu z wiceministrem spraw zagranicznych Andrzejem Szejną. Odebrałem to spotkanie i stanowisko ambasadora Izraela jako zmianę tonu. Przede wszystkim przeprosił. Na tym samym spotkaniu wiceszef polskiej dyplomacji miał izraelskiemu ambasadorowi powiedzieć, że to, co stało się w Gazie, to nie był incydent, jak chciałby Izrael, ale że było to morderstwo. Dodajmy, w dyplomacji tak mocne słowa nie padają prawie nigdy. W izraelskim nalocie na konwój humanitarny organizacji World Central Kitchen w strefie Gazy zginęło 7 osób. Co zatem wiemy o wydarzeniach z nocy z 1 na 2 kwietnia w Gazie? Konwój World Central Kitchen wiózł żywność do jednego z magazynów o ustalonej z Izraelczykami porze i ustaloną z nimi drogą. Samochody były wyraźnie oznakowane. Izraelscy żołnierze, którzy prowadzili monitoring satelitarny i spostrzegli uzbrojonego mężczyznę, którego wzięli za hamasowca, chcieli się skontaktować z pracownikami World Central Kitchen, ale to się nie udało. I wtedy podjęli decyzję o bombardowaniu. Jak zwróciło uwagę BBC, w każdym innym wojsku żołnierze wstrzymują ogień, gdy nie są pewni, o co chodzi. Izraelska armia na wszelki wypadek zbombardowała konwój. Trzy dni po ostrzale izraelska armia poinformowała, że zakończyła wstępne śledztwo i że ostrzał był efektem pomyłki. Wojsko zdymisjonowało 2 dowódców, którzy odpowiadali za działania żołnierzy tamtej nocy. Czy na tym śledztwo się zakończy? Mam nadzieję, że nie, mówi Jose Andres, amerykański kucharz i założyciel World Central Kitchen, organizacji, która od kilkunastu lat dostarcza jedzenie w miejsce kataklizmów i wojen, m.in. na półwysep Staten Island, na Ukrainę, a teraz do Gazy. Jose Andres nie przebiera w słowach. Mówi, że to, co się stało, musi wyjaśnić nie Izrael, ale niezależna komisja i oskarża Izrael o zbrodnie wojenne. To nie jest już wojna Izraela z terroryzmem, to jest ich wojna przeciwko ludzkości. Jak można bombardować każdy budynek? Jak można bombardować każdą szkołę, każdy szpital? Jak można bombardować pracowników humanitarnych, dzieci? To jest wojna z wartościami, na jakich opiera się ludzkość. Jose Andres mówi też, że ostrzał jego konwoju w Gazie nie był przypadkowy. Podobnie jak wcześniej ONZ, także Amerykanin twierdzi, że Izrael celowo ogranicza pomoc dla Gazy i dlatego, dodaje, uderza w organizację, by przestraszyć je i przepędzić z Gazy. Po ostrzale World Central Kitchen zawiesiła operację w Gazie, a była jedyną organizacją, która dostarczała jedzenie dla niemal 2 milionów głodujących tam Palestyńczyków. Mogli oni liczyć na 2 miliony posiłków dziennie. Przedstawiciele innych organizacji pomocowych mówią, że ich praca w Gazie jest teraz ekstremalnie niebezpieczna. Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej, która współpracuje z lokalną palestyńską organizacją, przypomina, że wojna kosztowała już życie ponad 200 pracowników organizacji pomocowych. Pracownicy humanitarni oraz pracownicy medyczni są takimi samymi ofiarami tej wojny, jak przeciętna osoba cywilna w strefie Gazy. Nasi lekarze, z którymi współpracujemy, właściwie poruszają się za tą linią, nazwijmy to linią frontu, jeżeli można mówić o czymś takim w strefie Gazy. Uciekają tak samo jak reszta cywilów, bo nimi po prostu są. Na przykład w tej chwili większość lekarzy z organizacji, z którą pracujemy na miejscu, Palestinian Medical Relief Society, przebywa w Rafah. No i tak, to zagrożenie jest olbrzymie. Od początku wojny, od początku eskalacji tego konfliktu tak naprawdę, czyli od 7 października, zginęło ponad 200 pracowników humanitarnych i ponad 300 pracowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek, położnych. No i to są osoby, które zginęły niosąc pomoc, tak naprawdę. Inni pracownicy humanitarni nieoficjalnie mówią, że Izrael utrudnia jak może ich pracę w Gazie. Oficjalnie
Istnieje ścieżka koordynacji działań takich organizacji z izraelskim wojskiem, aby wolontariusze byli bezpieczni. W praktyce izraelska armia często nie przekazuje sobie informacji, w których miejscach w danym momencie są konwoje. Izraelskie służby często ograniczają też liczbę ciężarówek z pomocą, jakie wjeżdżają do Gazy. Po co? ONZ mówiła o tym wprost, bo Izrael używa głodu jako broni, czyli po prostu chce zagłodzić Palestyńczyków. To jest odcinek, w którym opowiadam Ci, co dokładnie stało się w Gazie w nocy z 1 na 2 kwietnia tego roku, kiedy w izraelskim nalocie zginęło 7 wolontariuszy organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Pamiętaj, że pod tym odcinkiem możesz zostawić swój komentarz. A już za chwilę opowiem Ci o rosnącej wściekłości Zachodu na Izrael. Posłuchaj do końca, a dowiesz się, czy Izrael może stracić wsparcie innych krajów, także wsparcie finansowe. A jeśli nie subskrybujesz nas jeszcze, to teraz jest znakomita okazja, by to zrobić. I włącz też powiadomienia, by nie przegapić żadnego nowego odcinka. Zapraszam Cię też do śledzenia nas na Instagramie, gdzie podobnie jak na YouTube codziennie po południu mamy dla Ciebie najciekawszy zagraniczny news dnia. Na wszystkich platformach znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. To jest Podcast Świat. More than 700 Israelis are now feared dead after unprecedented attacks by Hamas militants. 7 października 2023 roku świat był w szoku. Tysiące bojowników Hamasu zaskoczyły Izrael, wdarły się na południe kraju z Gazy i zabijały, a także porywały cywilów. Świat jednoznacznie stanął wtedy po stronie Izraela, a prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w kilka dni później, mimo szalejącej wojny, przyleciał do Izraela, by na miejscu zadeklarować, że Ameryka popiera Izrael. Ten odcinek publikujemy dokładnie pół roku później i przez te pół roku wiele się zmieniło. President Joe Biden is to speak with the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu later today. W ciągu 6 miesięcy wojny Izrael zabił w Gazie 33 000 Palestyńczyków. Większość ofiar to kobiety oraz dzieci. Izraelskie bomby spadają na szpitale, szkoły, ośrodki ONZ, kościoły, a żołnierze wchodzą do szpitali, zmuszają pacjentów do ucieczki, a w mediach społecznościowych chwalą się filmami, na których niszczą meble w domach, a nawet dziecięce prace w szkołach w Gazie. Narastający w Gazie głód spowodował, że Zachód, największy sojusznik Izraela, coraz głośniej mówi, że Izrael dawno już przekroczył granicę obrony koniecznej, a także granicę przyzwoitości. Incydent z ostrzelonym konwojem sprawił, że w Londynie czy w Waszyngtonie politycy już wprost mówią o izraelskich zbrodniach wojennych, o których wcześniej nie mówili. Pod względem sytuacji humanitarnej w Gazie jest dużo gorzej. To Marcin Krzyżanowski, orientalista, wykładowca akademicki i były polski dyplomata. To wpływa na ocenę działań Izraela. To, co na początku lądowej operacji w Gazie wydawało się, przynajmniej części obserwatorów, uzasadnioną i usprawiedliwioną obroną, usprawiedliwioną reakcją na terrorystyczny atak Hamasu, stało się działalnością co najmniej na granicy czystki etnicznej. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania raczej nie były w ostatnich latach antyizraelskie. Tymczasem te głosy Zachodu są coraz bardziej antyizraelskie, coraz bardziej mówią o tym, że Izrael po prostu przekracza granice. Zdecydowanie tak, no i trudno się z taką opinią nie zgodzić. Oczywiście wieloletnie trendy w polityce zagranicznej nie mogą być odwrócone z dnia na dzień, zwłaszcza że w grę wchodzą też strategiczne sojusze, więzy militarne i tak dalej. Natomiast społeczność międzynarodowa coraz bardziej zwraca się przeciwko Izraelowi, całkiem słusznie argumentując, że jakkolwiek Izrael, podobnie jak każde państwo, ma prawo do samoobrony, to co robi wojsko izraelskie, już tą samoobroną zdecydowanie nie jest. To, co jest niezaprzeczalnym faktem, to piętrzący się stos trupów w strefie Gazy, który dawno przekroczył liczbę ofiar Hamasu, który zaatakował Izrael w bestialski sposób 7 października. Do tego dodać należy fakt, że trudno się spodziewać, żeby Hamas został naprawdę pokonany w taki militarny sposób. Nie znam zbyt wielu przypadków zwycięstwa tej strony państwowej nad aktorem niepaństwowym w tego typu konflikcie. Tutaj porównanie z talibami przy oczywiście dużo większej skali
i nieco innym środowisku geograficznym samo się nasuwa. Ale gdyby nawet Hamas jakimś cudem udało się w ten sposób pokonać, co wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne, to biorąc pod uwagę politykę Izraela, na miejsce Hamasu bardzo szybko powstanie kolejna i jeszcze bardziej radykalna organizacja mszcząca się za krzywdy, których doznali Palestyńczycy z rąk Izraela. Czy to rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo poważnym załamaniem się tego wizerunku Izraela na świecie? Z załamaniem może nie, gdyż Izrael wciąż ma bardzo wielu zwolenników, którzy powtarzają jak mantrę to, że to jest tylko samoobrona. To po pierwsze. Po drugie, to wina Hamasu. Po trzecie, to właściwie mieszkańcy Gazy poparli Hamas, doprowadzili do tego, że Hamas tam przejął władzę. W związku z tym są sami sobie winni. Tutaj rezonują bardzo mocno słowa izraelskich polityków, w tym byłego ministra spraw zagranicznych, który stwierdził, że w odniesieniu do cywilnych ofiar w Gazie, w tym dzieci, że w Gazie nie ma niewinnych. Wszyscy mieszkańcy Gazy są w jakiś sposób umoczeni, zaangażowani w popieranie Hamasu. No i część światowej opinii publicznej kupuje to wyjaśnienie, natomiast dla kolejnej części jest to wręcz odrażające. Tutaj mamy do czynienia z bardzo głęboko idącą polaryzacją stanowisk, która przyczynia się do z jednej strony pogłębienia tego kryzysu wizerunkowego Izraela, wzrostu poparcia dla sprawy palestyńskiej, ale również do usztywnienia się stanowiska polegotów Izraela. Izrael wydaje się chcieć dopiąć swego, czyli niezależnie od tego, co mówi świat, niezależnie od tego, co się dzieje, Izrael wydaje się być absolutnie zdeterminowany, żeby się nie wycofywać z tego, co się w tej chwili dzieje, prawda? Zgadza się, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że zarówno izraelskie społeczeństwo, jak i rząd Izraela jest podzielony w tej kwestii. Jest oczywiście skrzydło bardzo radykalne, uosabiane przede wszystkim przez ministrów Ben-Gvira i Smotricza, wzywające de facto do albo eksterminacji, albo wypędzenia Palestyńczyków z terytoriów kontrolowanych przez Izrael. No i oczywiście jest dużo łagodniejsze stronnictwo wzywające do zawarcia najpierw zawieszenia ognia, a później rozwiązania konfliktu w sposób pokojowy. Obecnie to bardziej radykalne stronnictwo zdaje się mieć większą siłę przebicia i możliwości realizacji swoich postulatów. Jedyną siłą polityczną zdolną wywierać realny i długofalowy wpływ na Izrael są Stany Zjednoczone, których jednak scena polityczna też jest bardzo podzielona względem oceny działań Izraela. Tam też mamy do czynienia i z krytyką, i z takim bezwarunkowym, aczkolwiek zmniejszającym się poparciem. W związku z czym Stany Zjednoczone, przynajmniej na dziś, nie są w stanie w jakiś sposób ukrócić noszących znamiona czystki etnicznej działań izraelskich. Więc wydaje mi się, że Izrael będzie kontynuował dotychczasową politykę. Być może trochę ją złagodzi, być może opóźni albo całkowicie porzuci plany lądowej operacji w południowej części strefy Gazy, w rejonie Rafa. Aczkolwiek jego polityka względem szeroko pojętej sprawy palestyńskiej raczej nie ulegnie. Marcin Krzyżanowski, orientalista, wykładowca akademicki i były polski dyplomata, opowiadał o izraelskim kryzysie wizerunkowym na świecie. Na razie, po ostrzale konwoju w Gazie, Australia i Polska zażądały od Izraela odszkodowań za zabitych. Polskie MSZ dwukrotnie wzywało na dywanik izraelskiego ambasadora, a Wielka Brytania zażądała wizyty izraelskiego ambasadora w Londynie po raz pierwszy od kilkunastu lat. Grupa brytyjskich sędziów i polityków, w tym sam premier Rishi Sunak, uważa, że należy wstrzymać eksport broni do Izraela, a Stany Zjednoczone zapowiadają, że albo Izrael zmieni politykę w Gazie, albo Ameryka zmieni politykę wobec Izraela. Premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. Na naszym kanale na YouTube w każdą niedzielę pojawiają się też filmy z niebanalnymi historiami z całego świata, a w tygodniu na YouTube i na Instagramie Podcast Świat o 18:00 dajemy Ci najważniejszy światowy news dnia. Subskrybuj nas na YouTube i włącz powiadomienia. Śledź nas też na Instagramie. Komentuj, krytykuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym.
Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.